Cześć! Dzisiaj tematem filmu jest jajo na nóżce, całość oklejona dużą ilością wycisków. Zapraszam na film. Bazą pracy jest jajko styropianowe i zaczynam od pomalowania go podkładem akrylowym. Tym samym podkładem, którym malowałam jajeczko, wypełniam foremkę i tworzę wycisk ramki. Tło pod grafikę maluję na biało farbą akrylową. Z papieru ryżowego wyrywam fragment z dziewczynką i przyklejam do jajeczka, używając kleju do dekupaż. Aby papier ładniej dopasował się do obłej powierzchni jajka, nacinam go w kilku miejscach. Po zabezpieczeniu jajka lakierem oklejam je wyciskami. Jajeczko oklejone wyciskami wygląda tak. Na tą pustą przestrzeń z tyłu szpatułką nakładam podkład akrylowy. Podstawę jajeczka również okleiłam wyciskami. Podstawa jest zielona, dlatego że pochodzi z demontażu innej pracy. I teraz do podstawy przyklejam jajeczko, używając kleju na gorąco.
Często pytacie mnie o ten pistolet do kleju. To jest pistolet, a w zasadzie pisak do kleju na gorąco marki Bosch. Zasilany jest 2 akumulatorkami. Dla mnie jest to bardzo poręczne urządzenie. Jeśli chodzi o wkłady do niego, są to takie malutkie sztywciki o wymiarze, o średnicy 7 mm i długości 20 mm. Wracamy do pracy. Farbę turkusową i nieco farby brzoskwiniowej rozwadniam, a następnie taką mieszanką maluję jajeczko i podstawę. W tej samej mieszance farbuję wstążkę, aby nieco ją usztywnić, można dodać trochę lakieru. Po zafarbowaniu zgniatam wstążkę w kulkę, zwijam gumką recepturką i zostawiam do wyschnięcia. Jajeczko zabezpieczam lakierem. To jest farba Vintage Effect w kolorze brązowym. Nakładam ją pędzelkiem na pracę i od razu nadmiar farby usuwam ręcznikiem papierowym. Farbę nakładam również na wstążeczkę. Następnie całą pracę bielę brzoskwiniową farbą, czyli w zasadzie nie bielę, no ale wiecie o co chodzi. Nakładam po prostu farbę na jajeczko, korzystając z techniki suchego pędzla. Po bieleniu niebiałą farbą praca wygląda tak. Wstążeczkę traktuję dokładnie w ten sam sposób. Po wyschnięciu farb na całe jajeczko nakładam pastę woskową Kameleon w kolorze białe złoto. Do podstawy jajka doklejam wstążeczkę i kokardę.
Ostatni etap to przymocowanie zakończenia do jajeczka. Gotowa praca prezentuje się tak. Jak zwykle listę wszystkich użytych produktów znajdziecie w opisie. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i jak zwykle zachęcam do subskrybowania mojego kanału oraz do klikania w dzwoneczek, dzięki czemu nie umkną Wam nowe filmy na moim kanale.